hałas tak niemożliwy, że nawet kamerę rozłączył, ale musimy się przemęczyć. Tą przynajmniej chwilę. Jesteśmy na ulicy, już mówiłem, 23 maj 2024 rok. Odchodzimy od hałasu. Ja muszę troszeczkę głośniej mówić, czego bardzo nie lubię. Zaraz przejdziemy na drugą stronę, abyśmy mogli troszeczkę odpocząć i skręcimy od razu. Idziemy w kierunku Księżego Młyna. O, właśnie to jest ten kierunek tutaj i to wszystko są budynki. Teraz czy one należą? No to jest sprawa bardzo problematyczna, ponieważ Księży Młyn jest tam i tutaj też. Cały obszar jest Księżego Młyna, bo to księża. Jak kiedyś się przejdziemy na... Ja skończyłem tutaj na Księży Młynach, dlatego że to jest majątek, należał do księży i tam był młyn. Nawet chyba pozostałości jeszcze są niedawno, jeszcze jak byłem. Ale to nie jest najbardziej istotne. Dzisiaj jest woda samca raka. No więc dlatego mówimy o domu, dlatego mówimy o miejscu, gdzie mieszkają ludzie przede wszystkim. Bo rak to historia i rak to rodzina i rak to korzenie. Więc korzenie to historia. Jakby ktoś spróbował zaprzeczyć, bo dużo osób, ale co pan opowiada, proszę pana. Spotkałem się z wieloma takimi historiami, nie umiejącymi osobami rozpatrywać pewnych przestrzeni. Chcę wam pokazać, jak daleko sięga ten Księży Młyn. O tam, het. O, już jesteśmy, a idziemy dosyć daleko, także będziemy konferować tym razem. Jaśminy już zaczynają przepięknie kwitnąć, proszę zwrócić uwagę. O, no, czy moje ulubione? Nie zupełnie, ale zapach jaśminu, jakby jaśmin też to jest taki kwiat jednego dnia i troszeczkę smutno mi. Ja lubię kwiaty, kiedy one są, kiedy cały czas one są, kiedy cały czas mnie cieszy wzrok, tak akacja, gdy grochodrzew kwitnie. Ale to wszystko no to są chwile, to są takie wrażenia. Mam dużo w domu skrzydło kwiatów. Dlaczego? Dlatego, że długo są. Co prawda nie za bardzo chcą kwitnąć, ale jak już zakwitnie, to zakwitnie. Różne rzeczy stosuję jakoś tak. Teraz no, są cały czas te remonty, cały czas coś przeprowadzamy, coś budujemy, ciągle coś dokupujemy. Ciągle coś, dlatego też te kotki na moje w pracowni i kotki czy dobrze się czują, za chwilę no, pojadą do domu już, także będą miały zupełnie inne warunki, dużo lepsze niż pracownia. O, proszę spojrzeć, przecież to jest niesamowite. W ogóle tutaj trzeba przyznać, że ja kiedyś zrobię program o jaśminach, tylko ja się nie znam na tych jaśminach, od tego trzeba rozpocząć. Ponieważ tych tutaj jest cała gama krzak, koło krzaka jest zupełnie inny kwiat. Nie wiem, czy pamiętacie, a teraz wam pokażę tutaj jaśmin. Trzeba zrobić specjalnie i pokazać, jak one się różnią. I to są diametralnie różne po prostu kwiaty. Mimo że widzimy, że jaśmin, ale gdyby nam pokazano to w różnych warunkach, byśmy
Sam kwiat oczywiście, na pewno byśmy stwierdzili, że chyba nie jaśmin, a jednak jaśmin. I tutaj no dosłownie co 2-3 metry jest zupełnie inny. Jeden piękniejszy od drugiego. Nie można odebrać żadnemu urody. To jest jedna rzecz. No ale wróćmy do astrologii naszej ukochanej. O, jeszcze. Zaraz pokażę następny. Ten jeszcze jest inny. Zobaczcie, taki bardziej te kwiatki są takie kwadratowe. O. Przepiękne są te jaśminy. I to jest najciekawsze, że to wszystko jest. A tutaj już nie jaśmin, a może też jaśmin, ale raczej nie. To już nie jest jaśmin. Takie winogronka jakby kwiatów. O, tutaj, o. On jeszcze taki niedorozwinięty i chyba padał dzisiaj deszcz. No, chyba faktycznie się zmuszę do zrobienia jaśminów, a ja idę do Kiliskiego, idę niedaleko i tam idę dowiedzieć się w jednej sprawie. Ale to później. Zobaczymy, co się dowiemy. O, i tutaj mamy następne jaśminy i te już widzieliście. Ale proszę zobaczyć, jak to przepięknie wygląda. Jaśmin daje, są troszeczkę jakby większe, jakby bardziej poetyckie. Nie wiem, czy artyści, malarze kiedykolwiek malowali jaśminy, bo jaśmin jest wyjątkowo dla mnie trudny do namalowania, tak jak bez. Malowałem, mam namalowane dwa obrazy. Przez moją koleżankę, która nieomalże dopieszcza każdy listek, każdy płatek i to naprawdę ja zdenerwowałem się i zrobiłem to samo i zrobiłem też płatek. No jest przepiękny ten obraz, tylko że taki wiecie o co chodzi, taki dziadkowaty. No, ja nie przepadam, ja jestem, mimo to, że jestem symbolistą i lubię szczegół, bo lubię szczegół w malarstwie, tak jak Salvador Dali, wyjątkowo, chociaż czasami tutaj popełniał pewne takie rygory. O, i to jest ulubiona moja roślina, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Czarny bez. Zapach tego czarnego bzu i jego nie mieć na swojej posesji, to tak jakby nie funkcjonować. To jest po prostu czarnym bzie można poezję pisać, a w dodatku on chroni przed piorunami. On chroni przed pożarami, on chroni, naprawdę to jest roślina, która jest niedoceniana. Ja tutaj na tym tutaj w tej wspólnocie naszej specjalnie posadziłem, tutaj właśnie stąd wykopałem taki krzak bzu, on dzisiaj rośnie, właściwie 2 krzaki. Jak skończy się tam, no, jest pakamera, po prostu metalowa pakamera i musi jeszcze troszeczkę pobyć, dlatego że te remonty są ciągle i wymagają konserwacji. No przynajmniej jeszcze podejrzewam, że z rok będzie stała. Tutaj jest przepiękny ten czarny, bo nie wiem, czy czarne bzy są 2 rodzaje, czy 3, ale podejrzewam, że chyba tak. O, i tutaj jest park. Zaraz zobaczycie, jak pięknie wygląda. A to, co widzicie tutaj, gdybyście spojrzeli na dół, to jest woda. I dlatego też ten park nazywa się Śródlisko, bo tutaj wychodzimy przez krat. W tym parku, to co się orientowałem, ktoś mi opowiadał, ale nie jestem pewien tego, że jest ponoć 5 źródeł. Dlatego też park Źródliska. No i dzisiaj, o, zaraz zobaczycie tutaj staw jest.
Malusieńki ten staw, ale przepiękny. Teraz popatrzcie sobie, kiedyś tutaj idziemy do Herbsta, może wejdziemy nawet do Herbsta i zrobię kamerką, pokażę wam ten pałacyk, właściwie willę. To trzeba powiedzieć, to nie jest pałac Herbsta, no mówi się pałac Herbsta, ale to nie jest pałac. To jest willa i to jest, tak jak powiedziałem już kilka razy, to jest jedna z najpiękniejszych willi, jakie widziałem w swoim życiu. No nie widziałem wszystkich oczywiście, ale tutaj na tym terenie Polski uważam, to jest jedna z najpiękniejszych, ponieważ ma szklarnię i właściwie cały rok można z niej nie wyjść. Cały czas funkcjonować właśnie tutaj przejdziemy, bo panowie tutaj znowu hałasują. A tutaj jakaś imprezka się szykuje. Tu jest ta strefa przemysłowa. To co widzicie tam, ten budynek, tutaj, to jest dawna straż pożarna. Jedna z głównych straży, to są straż pożarna w Łodzi, odegrała wielką rolę i tutaj, bo przed wojną był zaszczyt być w straży pożarnej i właściwie każdy mężczyzna był w tej ochotniczej, jeżeli tylko chciał. Ale także była ta tak zwana fabrykancka, czyli tak zwana, powiedzmy, że zawodowa. No i to właśnie tutaj była Scheiblera i Gromana. Na tej wieży cały czas funkcjonowali strażnicy i pilnowali, żeby nie spaliło się coś. Tutaj hałas jest z tej ziemi coraz większy, bo to ci kosiarze tutaj są. Ulica troszeczkę smutna, ale ja chyba zakończę ten film, bo to hałas i nie robię dosyć sporą sensację. Nie ma sensu. Przejdziemy na drugą stronę. Jeszcze na razie nie potrzeba jakoś tak, nie wiem czy mnie słychać, czy też nie. To tak wygląda. Teraz tak, jeżeli patrzymy na Wiśnięta i Gładerak, Gładeraka, no to wiemy wszystko, co dotyka historii. Historia Łodzi, w ogóle historia każdego domu, każdej rodziny jest bardzo ważna. Ja wczorajszym filmem, teraz słuchajcie, dzisiaj jest 23, czyli 22 i 20, z 20 filmy zostały zatrzymane do opracowania. Ten 20 jeszcze się nie pokazał, a wczorajszy film, który dla mnie był bardzo ważny, zauważyłem że zmiana tytułu powoduje to, że oni muszą go sprawdzić. Niech sobie sprawdzają, no po prostu zrobię państwu tego chaos. Trochę chojrak na motocyklu. Właściwie wjechał, tak szczerze mówiąc, w takim moim stylu, właśnie czego się najbardziej boję. To trzeba mieć świetne opanowanie. Wjechać przy skręcie prawie pod koła jeszcze autobusu. Pewnie ten w autobusie przeżył mały szok. Znaczy szok jak szok, podejrzewam, że jest przyzwyczajony do tego. A ja tutaj spróbuję przejść, ale tutaj po prostu niektórzy... To co zaraz wam pokażę. Popatrzcie, tam daleko to są stemple Scheiblera. Albo niektórzy mówią beczki na to. Przepraszam, ale mam telefon. Halo? No właśnie, ktoś dzwonił i za 2 godziny będę mógł rozmawiać, bo przecież też szok. Tutaj też jaśmin.
ale już jakiś inny. Nie, podobny. Podobny. Tylko jest bardziej po prostu narażony na jakieś takie kwestie, nazwijmy pogodowe, no po prostu inne nasłonecznienie, może większy hałas. Nie wiem, czy rośliny ponoć słyszą. Czy to prawda, czy nie, o tym będziemy rozmawiać. I cały czas tutaj, jak są osoby, które rozmawiają z roślinami, bardzo proszę o kontakt. Bo poszukujemy takich osób, które mają kontakt z roślinami, rozmawiają nie to, że rozmawia ta osoba, tylko rozumie tą roślinę i koresponduje z nią. Wiemy, że są tutaj w Pabianicach, dobrze, był taki człowiek, który rozmawiał z roślinami i nawet mu się to bardzo udawało, ale już po prostu odszedł, nie żyje. No jest to była to osoba, która była wiekowa, także nie ma co się dziwić. No i tak się stało, także nie mamy tego kontaktu, a potrzebujemy i to bardzo. Są to nam potrzebne. Dlaczego potrzebujemy? Potrzebujemy do pewnych ustaleń astrologicznych. I też mówię dlatego tutaj w raku, ponieważ rak dopełnia wszystkich form. Czyli boi się wypłynąć na zewnątrz, musi sprawdzić, dokonać bardzo głębokiej analizy. I o to chodzi przede wszystkim. I to jest właśnie jedna z najważniejszych rzeczy. Nic, teraz skończę naszą rozmowę, dlatego że znalazłem się już na miejscu. No i trzymajcie się, za chwilę wracam. I wracamy. O co szło? O zamówienie po prostu kamerki. Niczego więcej. Jest tutaj sklep, ale nie wiedziałem, czy zamówię, czy nie, ale została zamówiona. Przyjdzie w ciągu tygodnia, czy w ciągu 1,5 tygodnia. Nieistotne. Ja i tak wywiady dopiero będę przeprowadzał za 2 tygodnie. Dlatego, że mamy teraz, dzisiaj jest pełnia. I z tą pełnią sobie powalczymy troszeczkę, zrobimy sobie krótki wywiad. Podejrzewam, że ten dzisiejszy przeniosę na jutrzejszy dzień, albo zobaczymy, może puszczę wszystkie 3 na raz, nie wiem, zobaczymy. Dlatego, że ktoś powie, że czy ja dobrze idę? Da. Może tamtędy powinien iść. Nieważne, ale teraz tak. Ponieważ dla mnie najważniejsze jest astrologizowanie, czyli pokazanie w astrologii w życiu codziennym. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, bo rak boi się, lęka się. I teraz każdy, kto ma tego raka, a każdy ma raka, żeby nie wiem co, kosmogram jest okrągły i składa się z 12 znaków i gdzieś ten rak występuje i gdzieś ten lęk plus to światło, które się opiekuje, bo to nie planeta, ale światło się opiekuje, czyli księżyc. Znowu będziemy musieli przejść na drugą stronę. I księżyc tworzy tę atmosferę właśnie nowiu, pełni tej pierwszej kwadry, drugiej kwadry, trzeciej kwadry, czwartej kwadry. W zależności od tego najbardziej odczuwają właśnie rośliny. Rośliny, no to jest ta wielka dziedzina biodynamika i w biodynamice, no co tu ukrywać, najbardziej znane są kalendarze biodynamiczne, ale to jeszcze za mało, bo biodynamika jest także w stosunku na przykład chociażby wpływu na całe nasze życie. My sobie nawet nie widziałem takiego małego samochodu i to chyba Hitachi był, ale nie wiem, taki dwuosobowy. Bardzo ładny i taka młoda dziewczynka jechała. Nie wiedziałem, że dziewczyny lubią małymi samochodami jeździć. Zawsze wiedziałem, że chłopcy lubią małymi. Oj. No zrobimy tutaj mały manewr. A nie. Także tutaj, wiecie co, ja rozłączę tą kamerkę tutaj, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, bo to ja
A tutaj zacznę robić z tą kamerką, no będzie tragedia. Na razie. Patrzcie sobie na park, jak wygląda już. Słyszycie tam ten hałas, ale tutaj park. Jest przepiękny ten park. My wchodzimy do tej od filmówki, teraz wejdziemy do tej części. Teraz ktoś powie, no tak, ale pan po parkach chodzi, to no właśnie. Rak to park. Rak to dom. Dom ptaków, dom zwierząt. Tutaj nawet sarenka jest. Wyobraźcie sobie, że czasami ją widać, jak był stan wojenny i zamknięte były, co ja mówię, stan wojenny, covidowy. Ten covidowy, zamknięto te parki, to ta sarenka nie bała się, chodziła i było ją widać. Dzisiaj tylko w nocy, w takich dziwnych sytuacjach można ją spotkać. Czasami ją pieski gonią, ale ona ma swoje jakieś sposoby. Niektórzy się martwią, ale tutaj taki piesek był myśliwski, gończy, ogar, naprawdę gończy, wrócił bardzo zmęczony, a sarenka sobie dawała radę. I całe szczęście. O, zaraz wam pokażę ten stawik, który pokazywałem przez ogrodzenie. O, to jest to. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. O, a tam, tutaj, nie wiem, czy widzicie. O, kaczuszki. O, jak szybko płyną. A, dwa kaczory i kaczka. To konkurencja. Pewnie walczą, jeden od drugiego goni, a ten nie ucieka na wszelki wypadek, żeby go nie zadziobał. Zobaczymy tą rozgrywkę. Właśnie bliźnięta i dwa samce. Dwa samce koło siebie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie wiem, czy widzicie, ale przyroda jest... O, właśnie. I uciekł. Proszę. I przez bramę, jak kulturalnie. To trzeba umieć. Widzieliście? Autentyczną dyskusję dwóch bliźniąt? Dokładnie. Dwa bliźniaki, dwa samce. Zobaczcie, jak się kłócą. Czy samiczki się nie kłócią? Identycznie. Tylko pary się nie kłócą. Taka jest przyroda, takie jest życie. Tak jest. Nie aranżowałem tego, widzicie, że to i to jest najpiękniejsze, że mówi się o czymś, mówi się o raku, o rodzinie i nagle tutaj tak jest. I to jest astrologizowanie, to jest życie. I to, co się cieszę, to, co zawsze uczę moich uczniów i wszystkich, że ulica wam pokaże, droga wam pokaże, życie wam pokaże to, co chcecie. Co chcecie zobaczyć. Chciałem to pokazać, we wczorajszym filmie, ten wczorajszy film troszeczkę zaklinowano, ale mówiłem o rodzinie, mówiłem o tych kłopotach rodzinnych, o tym wszystkim, bo są bliźnięta i możemy o tym mówić, o tym zgiełku tego wszystkiego, tego dziwnego zachowania. I nagle tutaj, proszę, i w przyrodzie. Mówiłem w przyrodzie. Ciężko jest pokazać tak dokładnie ten temat, ale tutaj kamerką udało się fantastycznie. Panie Boże, dziękuję. Aj, sprzyjasz. I cieszę się, że przestrzeń, kosmos daje takie możliwości ma każdy. To nie jest tak, że nie, tylko trzeba zauważyć, trzeba widzieć to piękno i tą miłość mieć. Czy ją posiadam? Tego nie wiem, ale przynajmniej staram się w tej duchowości odnaleźć to wszystko, co jest i w astrologii, która bardzo mnie pomaga, bo widzicie, że opowiadam o tym, mówię o tym, jestem tutaj, mam nadzieję, że z wami, bo tak sobie wyobrażam, bo jednak dzisiaj internet zbliża nas wszystkich. Lada moment, jak tylko będzie to możliwość, zrobimy jeszcze inną sytuację, zupełnie inny aspekt możliwości tutaj i
To jest ta najpiękniejsza altana, która mnie się najbardziej podoba. Zaraz wam pokażę w stylu takim lekko mongolskim. Bo mówi się o chińskim. Nie, niemożliwe, żeby to był chiński, ponieważ nie ma pagody do góry. Chińskie dachy są lekko tak wywinięte, a ten z tą taką czapą typu tatarskiego, to jest taka pagoda i tutaj kryte gątem. Zaraz, czy to widać, czy nie? Widać. O, teraz widać. Podejdziemy coraz bliżej i macie dokładnie taką dla mnie mongolską. Nie wiem jak historycy, ale tutaj wyraźnie ta kopuła, to wszystko mówi mi o mongolskich tych i w dodatku tutaj te kolumny, które są, one są tak wykończone troszeczkę właśnie w takim stylu. Zresztą przepiękne to jest, to trzeba przyznać. I to wykończenie jest, no i tam ktoś sobie leży i śpi. No wiadomo, kto leży i śpi. A to jest właśnie, że w tej chwili właśnie się rozpoczyna to, że służy to jako dom. Służy jako miejsce schronienia. Dobrze, bo są deski tutaj i nie śpią na gołej ziemi. Ale wyobraźcie sobie, już się zaczyna. Ja wiem, że są ludzie chorzy, którzy uciekają z domu, ale są też tacy ludzie, którzy naprawdę nie mają domu, bo coś się stało. I mówimy o państwie opiekuńczym, mówimy o tym, że są takie państwa opiekuńcze, my stajemy się nieopiekuńczy i ten założeniu, ten system, który nas czeka, zupełnie nie jest opiekuńczy, pozbawi nas nawet własnych mieszkań. I to wiele osób. To nie jest tak, to będzie nagminne. Najgorsze te nasze dzieci, gdzie one się schowają. Jak one przeżyją, czy po prostu zamarzną gdzieś. Po prostu wiecie co, mówiąc to, bo zawsze uważam, że nie powinno się o tym mówić. Ale do niektórych nie dociera i będą głosować na te osoby. Do niektórych nie dociera, tak jak nie dotarło w tym mieście. I mamy kłopoty z rynkiem, mamy kłopoty z przestrzenią, mamy kłopoty z każdym centymetrem. Bo nawet by parki sprzedawały, żeby tylko postawić bloki. Na razie się zabrała za rynki. Już wcześniej się zabrano za rynki i niektóre rynki pozbawiono i nie ma, a teraz za ten wodny rynek, który jest historią Widzewa i historią w ogóle Łodzi. Pokazywałem wam to. To jednak bardzo ważne miejsce w tej całej przyrodzie, w tej całej historii życia. Przyrodą nazywamy życie. Życie jesteśmy przecież jakby nie było organizmem żywym i żyjemy w jakiejś symbiozie. Rynek daje to, że rolnicy przywożą nam żywność i tą żywność wyprodukowaną. To jest po prostu symbioza. My zarabiamy w inny sposób, różne, w zależności od historii. Możemy być lekarzami, możemy być prawnikami, możemy być rzemieślnikami, możemy być robotnikami, chociaż robotników dzisiaj już nie ma. Dzisiaj właściwie ci, którzy pracują w tych korporacjach, to są robotnicy. Zupełnie się zmieniło mechanizm, roboty, które dzisiaj produkują samochody, które produkują bardzo różne części, to już od dawna, bo w gruncie rzeczy jeszcze w dawnych latach Charlie Chaplin pracował na tak zwanej taśmie i ta taśma pozwoliła a dzisiaj już postawiliśmy pewne urządzenia, które są robotami, zastępują Charlie Chaplina. No i mamy problem z głowy. Także
Niektórym się to podoba. Ale umiejętność, że mnie się podoba, to nie znaczy, że jest ładnie. Umiejętność tego, że to coś, co jest, to nie znaczy, że to jest jakaś forma miła, czy też przemiła. Na ogół nie. Na ogół są to formy, które są niebezpieczne. Niebezpieczne, dlatego że likwidują człowieka precyzję. Dzisiaj zwróćcie uwagę, że na przykład jest taka sytuacja, że możemy kupić sobie sprzęt jakikolwiek i go po prostu w momencie, kiedy się zepsuje, oddać. I dostajemy taki sam nowy. Już nie jest reperowany. No dziwne. Kiedyś moi dziadkowie czy wasi mieli w szafie 3 garnitury, jedno narzędzie typu młotek i cęgi, tam jeszcze jakieś, i potem bardzo specjalistyczne, jeżeli potrzebowali. Dążyło się do tego, żeby samochód jednym śrubokrętem, jednymi cążkami rozebrać. I to była wartość, że wszystko było poskładane tymi samymi. Obojętnie, czy ta śrubka była z przodu, czy z tyłu, to była ciągle ta sama śrubka. Jak zginęła, to po prostu kupowało się śrubeczkę i śrubeczka pasowała znowuż i wszystko grało. Dzisiaj robi się tak, że po prostu jak ci się coś zepsuje, to oczywiście nie dłużej jak określony czas, a co najciekawsze, że w telewizorach się zakłada specjalne liczniki, które czy w drukarkach, czy w komputerach, które jeżeli przejdzie się tam ileś stron albo ileś lat, to robi takie pyk i koniec. I to nazywamy pięknem, i to nazywamy. I tak samo jest z modą. Dzisiaj moda, zakładamy koszulę, po 3 praniach tą koszulę możemy oddać. Do reklamacji się nie uda. Chociaż już na przykład niektóre firmy bardziej odważne, posiada się taką kartę lojalności i ta karta lojalności upoważnia do tego, że po dwóch latach można zwrócić rzecz, jeżeli się nie spodoba albo tam coś się stanie. No, jeszcze nie spotkałem z tego z tą kartą lojalności, żeby ktoś po 2 latach oddał, ale możliwe, że tak, że już, bo zaczynają funkcjonować outlety. Outlety z rzeczami używanymi, odnowionymi i wyprasowanymi. Laptopy i jeszcze jakieś inne przeżywają renesans swojego życia. Akurat kilka rzeczy kupiłem w takim outlecie i uważam, że są lepsze niż te, które bym nie kupił w outlecie. No i macie grunt, żeby dziewczyny nie były z outletów i chłopcy nie byli z outletów, bo na to nie za bardzo bym chciał, bo to od razu przypomina się ta organizacja, która nas dzisiaj tak bardzo pnie do jakiejś takiej... O, widzicie, a tutaj na przykład zupełnie za mną jaśmin, który ma zamiar poczekać jeszcze troszeczkę. A dlaczego? Bo dom stoi naprzeciw, o, widzicie, i on troszeczkę przesłania słoneczko. No i sobie kwiatki stwierdziły, że poczekają. Ale tu zapach, co tak pachnie. No, niesamowite. Słuchaj, szkoda, że nie, ale dojdzie do tego, że będzie można zapachy przesyłać. Nie wszystkie wolałbym. Niektóre krzakowe bym wolał, żeby nie doszło. Także jak będą te wąchacze, to trzeba będzie bardzo uważać albo przymykać filtr węchowy. Albo chyba, że ktoś pasjonuje się takimi. Niektórzy tak. Zapach starej kiełbasy. Wyobrażacie sobie? Albo jeszcze jakiś ciekawszy
zapach toalety miejskiej z dawnych lat oczywiście i tego chloru takiego posypywanego przez taką babcię, która jada taką bułkę z dużym serdelkiem. Wyobrażacie sobie w tej toalecie. Uważacie, że to nie jest prawda? To jest dopiero Bareja. Jak oglądaliście Bareję, jak oglądaliście te filmy, to jest wszystko rzeczywista prawda. To jest prawda nad prawdami. To nie jest żadna komedia. Wy się dzisiaj śmiejemy, my też się śmiejemy. I wtedy też żeśmy się śmiali. Ale przez łzy. Sobie nawet nie wyobrażacie, jakie łzy. Te łyżki na łańcuchach, te przybite talerze. Tak było. Może nie aż tak. To było przekolorowane, ale w fantastyczny sposób. Te panie, które nie umiały zachować się, ci panowie, którzy właśnie tutaj idę na ławeczkę, nie wiem, czy usiądę, chyba nie, ale po to, żeby na przykład takim osobom właśnie zwracać. To, co wczoraj mówiłem o tej dziewczynie z wózkiem, o wielkiej kulturze, tych dzieci, tych chłopców, to wszystko jest Bareja. Ta kultura przyszła ze wschodu, której my dzisiaj o dziwo nie protestujemy na ten wschód, bo go się boimy, bo z tamtych czasów, ale zachód też nie jest lepszy. Jeżeli patrzymy na kulturę niemiecką i siorpanie, herbaty i nie tylko powiem bekanie przy stole, co jest normalnością i tam nie jest żadnym wstydem. Nie powiem co jeszcze. I picie piwa łącznie z odpowiednim wielkim garem, że tyle ile się wypiło, tyle się oddało. I to są ludzie, którzy są pozbawieni kultury. Jeżeli przyglądamy się, to jest, jeżeli patrzymy, to nie jest stara kultura. Po pierwsze, tłumaczę cały czas i historykom też. Dokąd była Słowiańszczyzna? Ta z czasów rzymskich do Renu. A co była za Renem? Była Germania. Tak, byli Germanie. Jakie jest ostatnia grupa etniczna na terenie dawnego NRD? Łużyczanie? No więc niech nie gadają głupot. Czy my byliśmy Słowianami? Częściowo tak, częściowo nie. Dlaczego? Dlatego, że był plan, nie plan, tylko państwo Warty. Do kogo należało państwo Warty? Sprawdzian z historii. Nie jeden historyk z liceum nie tylko drapie się po głowie, ale jeszcze po innych literach. No i co, panie uczony? Panie stawiający piątki, jak wam by na uczeń taki wykład powiedział, a nie jeden uczeń to wie. A dlaczego? To trzeba wiedzieć, bo są gry dzisiaj edukacyjne, które bardzo cwanie przemycają historię. I oni walczą z tymi plemionami, z takimi plemionami i oni wszystko wiedzą. Są chłopaki. O właśnie, policzymy ławki. Dobrze, stąd. Już. Do biegu gotowi start. To nie jest ta ławka. Tamte ławki będziemy liczyć tam, gdzie zawsze siedzę, ale idziemy tu. Raz. Dwa. A jednak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ławek. Trochę mało. Dobrze, będą to planety, tylko świateł zabraknie. Światłem będzie, może to jak zrobimy z tego pochodnie. Szkoda w parku palić, ale w założeniu. Albo też, no tak, może być to światło, oczywiście. Jak się tam żarówkę, LEDę jakąś rzucić z latarką. Śmietnik jako światło.
Chociaż jeżeli chodzi o Księżyc, to jest śmietnikiem. Takie nerwy czasami mamy w nocy, jak się budzimy. Jeszcze jak jest pełnia, albo nie możemy spać. Niektórzy tak, niektórzy tak. Dopiero wtedy myśli, czego tam nie ma. Tam można normalnie zajączka z kapelusza wyciągnąć. Tak się patrzę na tą ławeczką, czy usiąść na niej, czy nie, bo się boję, że wszystko, co jest na niej, to się przylepi do mnie. Nie, będziemy pomału szli, wracali do punktu wyjścia rozwoju naszej myśli, pragnień, przyzwoitości. Najpiękniejszą rzeczą, jaka jest, to jest to, że jesteśmy wolni, niezależni, piękni. Jak jesteśmy piękni, to jest to najpiękniejsza rzecz, jaka istnieje. Świat jest taki, jaki jest i musi taki być, jaki jest. Jeżeli on jest, to po prostu taki jest. Będziemy się zastanawiać, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko zbudować, jak to wszystko zrealizować, jak to wszystko zaplanować, jak to wszystko funkcjonuje. Funkcjonuje wszystko na zasadzie po prostu pełni, która jest, która odzwierciedla, która wszystko pokazuje, a poszczególne kwadry robią swoje też rzeczy, ale także i nów, którego się najbardziej boimy. Dzisiaj pełnia, która nas umacnia w naszych marzeniach i naszej decyzji, ale o tym będziemy rozmawiać w pełni, a nie teraz, bo pełnia jest po to, żeby zafunkcjonować i żyć. A w tej chwili jesteśmy tylko zobligowani do funkcjonowania i trzymania jakiegoś stylu w rodzinie i dbania o nasze dzieci, wnuki, prawnuki, jeżeli posiadacie, po to, żebyśmy mogli być szczerzy i właściwie wielcy. Czy nas to bardzo interesuje? Bardzo. Dlatego, że jeżeli to nas nie będzie interesować, to nie będzie nas interesować po prostu życie. I w tym momencie będziemy patrzeć z góry na dół. A nie z dołu do góry. Bo na ogół patrzymy z dołu do góry. Co się rzadkością zdarza, żeby spojrzeć gdzieś tam w słońce. Ponieważ najkrócej można powiedzieć, że taki wiwi, taka świnka nieba nie ogląda. A ponieważ większość nas zachowuje się tak właśnie, a nie inaczej, jak to zwierzątko, a już najbardziej ci, którzy mieszkają właśnie tam gdzieś, tam w tych okolicach, które są nad Renem i jeszcze innymi rzekami. I taka pani Fonde tam jakaś chce nam urządzić, że tylko ona ma rację. Ona zapomniała o tym, że żyje tylko dzięki takiemu człowiekowi jak generał Maczek i wszyscy wtedy na stadionie dziękowali nam kibice za to, że żeśmy im dali wolność. Dzisiaj tą wolność odbieramy. Ją nam też najbardziej. Oni nawet nie zauważają, że ponieważ nigdy nie byli wolni, ponieważ są wolni, tak im się przynajmniej wydaje. I dzisiaj pozwalają sobie na usypianie siebie, jak my musimy usypiać w wielkiej rozpaczy zwierzęta nasze domowe, tylko dlatego, żeby nie cierpiały. Bo już naprawdę w przyrodzie by nie dały rady. Więc musimy iść i to jest dla nas chyba najgorsza chwila.
tutaj niedaleko jeszcze Dopiero wyszedł gdzieś tak o 12, więc tak nie chodziło. jest moja córka. Tutaj niedaleko mój kolega pieska pochował. Dawno. Teraz już mam wszystkie następne pieski są pochowane na cmentarzu. Psim. Dla zwierząt. Tam chomik niedaleko leży. W krainie wiecznych chłopów. To noc, to księżyc stwarza takie historie i tworzy nam taką przestrzeń. A my w niej funkcjonujemy, istniejemy, żyjemy i pragniemy. Pragniemy istnieć, pragniemy żyć, pragniemy funkcjonować. Czy damy radę? Oczywiście, że tak. A dlaczego by nie? I to jest najważniejsze dla nas, żebyśmy mogli zafunkcjonować właśnie w takiej, a nie innej formie. To dla nas jest najważniejszy ten rak, żeby utrzymać te wszystkie prawa dekalogu w rodzinie. Żeby rodzina była szczęśliwa i my w niej, i żebyśmy pragnęli więcej, jeszcze więcej i jak najwięcej. No cóż, życie nas prowadzi do tego, a nie do innego działania. A to działanie jest takie, a nie inne. Oj, coś tutaj manewruje. Moja kamerka robi to, co chce, a nie to, co ja bym chciał. Także tak to wygląda. No i cóż, zostawiam was w tej przestrzeni, a ja już udaję się do studiów i w nim będę realizował wszystkie zapisane na kamerce prawa. Do zobaczenia. Trzymajcie się z Bogiem.